It should be turned on. Yeah, it's okay. It's on. Okay. Okay. So this, even if you are Muslim, it's okay. This is like non-religious meditation. It's just the kind of just to be peaceful and quiet. So it's not dangerous for anyone. So always nice to have a kind of routine for your meditation. Zawsze dobrze mieć jakąś rutynę pod względem swojej medytacji. And to have a sequence of steps in how you go about doing the mindfulness of breathing, for example. Czyli jakieś kroki, które podejmujemy na przykład w odniesieniu do skupiania się na oddechu. And in the beginning of the meditation, it's always good to start out with just finding that ease, finding a place where you have no pains and you find a sense of basically relaxation here. I na początku fajnie jest się skupić na tym, żeby odnaleźć spokój i taki luz w ciele. The breath may be there, the breath may not be there, but the focus should be just on relaxing and finding that ease. Czyli jeżeli jest oddech, to ok, jeżeli nie ma, też w porządku. Ważne, żeby na początku skupić się na tym, żeby był spokój w ciele. And once again, if you can feel any kind of tension in the body, any kind of tightness anywhere, usually that comes from the mind. I jeżeli czujecie jakiekolwiek napięcie w ciele, to zazwyczaj pochodzi ono z umysłu. So if you can relax the body, like really relax the body, then usually the mind relaxes as well. Czyli jeżeli uda wam się tak naprawdę dobrze zrelaksować ciało, to podąży za tym umysł. And once again, so much of meditation is about being patient. Tak, raz jeszcze warto powtórzyć, że w medytacji bardzo istotna jest cierpliwość. As you sit down and you relax, you kind of just allow the world to fade away. I siadając, medytując, pozwólcie światu tak powoli odpłynąć. It's the old simile of being the passenger on the train. Jest takie porównanie o będącym pasażerem w pociągu. You are not the driver of the train, and because you are not the driver, you have no say where the train goes. Nie jesteście tutaj konduktorem tego pociągu, więc nie możecie powiedzieć, gdzie ten pociąg ma jechać. So you allow things to be. Więc po prostu pozwólcie rzeczom nastać. And the sounds arise. I dźwięki przychodzą. And the sounds pass away. I odchodzą.
And as you do that, it doesn't leave any impact on the mind. You're just aware without any kind of reaction. Pozwalając się temu wydarzyć, nie wpływa to w żaden sposób na wasz umysł. Pozwalacie po prostu temu być. And the same thing with all phenomena, whether you are thinking or whatever is going on, it's just things arising and passing away. I tak samo z jakimikolwiek innymi zjawiskami. Jeżeli nadejdą myśli, to one przyjdą i odejdą, jeżeli pozwolicie im po prostu być. There's no resistance inside of you. Nie ma w was żadnego oporu. And because there is no resistance, it leaves no impact on the mind. I ze względu na to, że nie ma tego oporu, nie zostawia to żadnego wpływu na umysł. You're just going with the flow. Po prostu dajecie ponieść się flow. There's no desire, there's no rejection. Nie ma pożądania, nie ma odrzucenia. There's no judgment of what happens. I nie ma oceny tego, co się dzieje. You're just patiently aware. Po prostu cierpliwie pozostajecie w świadomości. And just try, if you can, to feel how nice it is just to flow along with the world, not rejecting anything, not desiring anything, but just existing in the present without any kind of judgment, repulsion or attraction. Więc spróbujcie zobaczyć, jak to jest po prostu być w tym świecie, bez żadnych pragnień, bez lgnięcia i bez odrzucenia czy czegokolwiek takiego. If we use the willpower all the time, if you always do things, it's like you are depleting the mind of energy. Czyli jeżeli za każdym razem próbujecie zrobić coś siłą woli, a wasz umysł powoli traci energię. By sitting down and doing nothing, you're building back the energy of the mind again. A siadając w medytacji, ta energia rośnie, budujecie ją znowu. Please enjoy that. I spróbujcie się tym cieszyć. Understand the power of non-doing. I zrozumcie, jak ważna jest potęga nic nie robienia. The delight of the simple awareness. A cudowne uczucie po prostu takiej świadomości.
And make sure that you have a sense of goodwill as you do the meditation. And that sense of positive feeling is what really makes the peace possible. Upewnijcie się, że macie w sobie to poczucie dobrej woli, bo to tak naprawdę sprawia, że to uczucie pokoju może urosnąć. Have a sense of gratitude, a sense of appreciation, a sense of goodwill to all these people, all these meditators in your life that you kind of work together with, lifting each other up, putting ourselves in a high position. Oraz poczucie wdzięczności i docenienia, dobrej woli dla wszystkich ludzi, z którymi razem medytujecie i wzajemnie się wspieracie. And as you combine the factor of letting go just means being at ease, being relaxed. If you combine that with the joy and the happiness and the delight. I łącząc uczucie odpuszczenia z taką radością, then you have the foundations necessary to do the breath meditation. to daje wam taką fundację, taką podstawę do tego, żeby zacząć medytację oddechu. And when you come to the breath, make sure that you watch it with this kind of attitude, an attitude where you enjoy the breath as a delightful object and also at the same time a peaceful object. Więc upewnijcie się, że macie tego rodzaju nastawienie do medytacji oddechu jako takiego cudownego obiektu dającego spokój. Don't grasp the breath, see the breath as if it is something far away, something you cannot control, a bit like the wind in the trees. I nie próbujcie się chwytać tego oddechu, spróbujcie popatrzeć na niego jak taki odległy obiekt, jak na przykład wiatr, który jest pomiędzy drzewami. Sometimes you lose the breath, then the breath comes back again. Czasem można go stracić, ale on po chwili wróci. And each time it returns, just come back to the feeling of softness, of delightness, of smoothness, this beautiful regular rhythm of the breath. I za każdym razem wracajcie do tych jakości, delikatności i łagodności tego oddechu. And then that right attitude together with the breath is what allows the meditation to progress. I to nastawienie w połączeniu z oddechem pozwala medytacji rozwijać się.
And just carry on feeling that smooth, delightful, pleasant feeling of the breath there. And just allow everything else to just fade away in the background there. Kontynuujcie, czując to delikatne, cudowne uczucie oddechu, pozwalając wszystkiemu innemu powoli odpłynąć.
And now just take a few moments to review the meditation. Teraz dajcie sobie chwilę, żeby zobaczyć, jak ta medytacja poszła. Ask yourself what it means to let go. Spytajcie się, co to znaczy odpuszczać. How is it that you become more peaceful? Jak to się dzieje, że stajecie się bardziej spokojni? And how do you develop your perception so as to encourage the same meditation practice? I jak rozwijacie swoją percepcję tego, żeby zobaczyć, jak wzmacniać się w medytacji. Okay, ding, ding. Okay, very good. Okay. Okay, so now if you want to, we can have a bit of a conversation. Yeah, you can ask questions or you can discuss or whatever you like, really. As long as you promise to be nice, that's all. Możemy zacząć od chwilki rozmowy, więc jakiekolwiek komentarze czy pytania są mile widziane. You can ask Ajahna Mudito, you can ask me, you can ask both, you can ask Christoph, you can Możecie whatever zadać you like. Yeah. pytanie komukolwiek chcecie. Yeah. Anyone have any comments? How was the meditation? Was it okay? Yeah. Ktoś chciałby się podzielić, jak Yeah. była medytacja? Yes. Okay. Good. Yeah. This is the first time you did meditation? Yeah. Really? Okay. Was it all right? Yeah. Okay. Good. Yeah. Don't have to say yes. You can say no. You know. This is like the Indian, Sri Lankan, maybe. I'm not sure. That was good. Okay. Okay. Great. So, all right. Anyone want to talk about anything in particular? Slavik, how was your trip to Perth? Was it a nice trip to Perth? To Perth? Yeah, Slavik? Yeah? Yeah. You can tell them about your trip to Perth. Oh, I already told You a lot. You already told a lot already. Yes, I came to Krakow and Yeah. there was a meeting of our group and I made online transmission, live streaming, and I called it the secrets of Bodhinyana. Okay, that's always the way to get. That's how you get big audience. Yeah, that's kind of the trick. Yeah, very smart commercial. Exactly, clickbait. But I said only nice things. You did it? Okay, yeah. That's what it said to us. I hope so. Yeah, you never know. Yeah. We had quite a few Polish people coming to Perth, actually. Sławek was one of them. We had quite a few other people as well. So there's like a pilgrimage going from Poland to Perth. So it's kind of nice. Okej, so mamy całkiem dużo ludzi z Polski przyjeżdżających do Perth, czyli z miejsca, gdzie jest zakon tutaj obecnych mnichów. Yeah, so that's very good. Feels like a long time ago. Long time ago. It was last rains, right? Like a year and a half. Year and a half ago, right? Yeah. Okay. Okay, good. Anyone else been to Perth? Czy ktoś jeszcze był w Perth? No. You want to go? Really? Okay. Yeah. Maybe next year. Yeah. Is it so that I can have a hotel in Perth and come to the monastery on the day and meditate on something? What I recommend is come and stay at the monastery. The monastery is like a hotel, you know. Much better than a hotel. Yeah. You heard from Slavik maybe. Come and stay. If you feel uncertain, then you can come just for the day, stay in a different hotel if you don't feel comfortable or whatever. But it's quite difficult to travel because it's in the countryside. So it's better to stay at the monastery. Yeah. You should. Więc Ajahn Brahmali zachęca, żeby jak ktoś już ma okazję przyjechać do Perth, to żeby zostać na chwilę chociaż w zakonie, zobaczyć jak jest. Bo generalnie hotele są zlokalizowane dość daleko od tego zakonu. Yeah. So what you can do, you can come and stay in the monastery because we have a room both for women and men in the monastery.
Or you can come on an organized retreat, like a 9-day retreat. Ajahn Brahm has a 9-day retreat. Or you can come like Swabek for the rains retreat for the whole 3 months. Yeah. No, I wasn't for rains. How long were you for? I was for the 8 weeks. 8 weeks. That's pretty. January Okay. and February. That's pretty good. Okay, that's almost. Planeta was on the rains retreat. I know he. Yeah, I know. Okay, I thought you were there for. Yeah, I just remember seeing you for a long time, so I thought maybe for rains, I was but visiting. okay, visiting for. Okay, good enough. Yes. Yeah. Są różne rodzaje tych możliwości pozostania, więc na przykład są krótsze odosobnienia, na przykład 9-dniowe, ale są też dłuższe, jak 3-miesięczne czy 2-miesięczne, jak tu kolega Sławek był. Ja mam pytanie. Okay. Mam pytanie. Mam pytanie o relację między umysłem a świadomością, gdy już powiedzmy praktykujemy, jak one między sobą współpracują i jakie mamy możliwości, żeby ta współpraca była owocna, tak? I jakie są połączenia między nimi. Okay, so the question is about a relation between the mind and consciousness. Okay. How do they cooperate and what can we do to make the cooperation fruitful? Mind and consciousness. Yes. Yeah. Okay. So it depends what we mean by these words. Zależy, co rozumiesz przez te słowa. So there, I don't know exactly what you mean, but you mean awareness and mind? Is that what you mean, or Yeah. Awareness and mind. Yeah. Okay. So the way that usually works is that awareness is an aspect of the mind. Więc świadomość jest jakby aspektem umysłu. Yeah, so awareness is just the fact that you know something, you know the breath, you can feel the body, that's awareness. Czyli to po prostu bycie świadomym, że istnieje oddech, że istnieje ciało. Yeah, but mind is also things like feeling. You can feel in the mind, you can feel sad, you can feel happy. So mind is more than just awareness, it's also feelings. Więc umysł to też coś więcej, tak? To szersze pojęcie, czyli na przykład też emocje, uczucia. It's thinking. Myślenie również. It's like the will, yeah. You will something. Okay, I'm going to do this. That's the will. That also comes from the mind. Yeah. Bo częścią umysłu też jest wola, to, że chcesz coś zrobić. So what you do is you use that awareness, the consciousness. You use that to know what's happening in the mind. Yeah. Więc używasz tej świadomości, żeby wiedzieć, co się dzieje w umyśle. Yeah. So initially you use the awareness to help you to calm down. You can see that the mind is not peaceful. Okay. So I just relax. Więc można użyć jej do tego, żeby się, powiedzmy, zrelaksować. So the awareness kind of guides you. Więc jest jakby twoim przewodnikiem ta świadomość. And then when you become very peaceful, the awareness also becomes the thing where you have insight, where you have understanding. I jest również źródłem wglądu. Like the light, bling, the light bulb goes on. Świadomość, Yeah. tak? Yeah. 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 It's the awareness that's So it's awareness that sees, and then that kind of affects the insight. Insight is more than just awareness; it is also about the mind, but it's the seeing of the awareness that gives rise to the insight. Okay. Czyli to daje początek jakby wglądowi. Is that what you wanted to know, or do you want? Am I completely different thing you wanted to know? To jest bardzo zrozumiałe. Yeah. Więc Yeah. Understandable. Really Understandable. Okay. Good. Yeah. A to jeszcze mogę dopytać. A podczas medytacji właśnie dążymy, żeby ta uważność, jakby ona się wyciszała, ona poszła w takim drugoplanowa, żeby się otworzyć na ten umysł, taki czysty umysł, czy jak to się inaczej nazywa. Okay, so the question is about are we trying to make the awareness fade away to allow the clear mind to appear? Yeah, no, the awareness is what you want to strengthen. Okay, czyli wzmacniamy uważność. A, wzmacniamy. Yeah, so you want the awareness to be as clear as possible. So you want everything else to fade away and the awareness to be strong. Czyli wszystko inne ma odpłynąć, a uważność ma być wzmocniona i ma być Yeah, and what you will find is that when you start to calm down, the body becomes very peaceful, the mind has less thinking. Yeah. Czyli jak się uspokajamy, to ciało staje się luźniejsze i jest mniej myślenia. You are more present. Yeah. Bardziej jest się tu i teraz. You're not thinking about the past, not thinking about the future. You are kind of here. Yeah. Nie w przeszłości, nie w przyszłości. And that ability to be here is that's what we call mindfulness, sati in Pali language. Yeah. Czyli to jest ta uważność, sati. And the stronger the sati, the more ability you have to have insight. Czyli im więcej sati, tym większa możliwość tego, żeby ten wgląd się pojawił. And the way to have the more sati is to kind of make the mind as peaceful you can. That's why the peacefulness meditation is so important, the samatha
Samatha bhavana, samatha meditation is so important. Okay, czyli to jest właśnie ta idea samaty, żeby uspokoić umysł i wtedy ten wgląd może się pojawić. One of the very interesting thing about Buddhist meditation is that the samatha and vipassana, they always go together. Czyli samatha i vipassana muszą iść razem w buddyjskiej ścieżce. Traditionally, you say, "Oh, I go vipassana retreat, I go samatha retreat." Forget about all of that. Okay, czyli nie chodzi o to, żeby je dzielić, ale żeby łączyć. Just go meditation retreat. Yeah, meditation is both samatha and vipassana. To powinno być na odosobnieniach i to razem. Because when you become calm, you will notice when you are calm, you feel more clear, more clarity. More clarity means more vipassana, more clear seeing. Czyli więcej spokoju to więcej jasności, więcej vipassany. But then when you see more clearly, because you see more clearly, seeing more clearly means that you understand what you should be doing, you understand where happiness is, where suffering is. Because you understand more clearly, you become more calm. Okej, czyli to się łączy, tak? Jak widzisz jaśniej, to wiesz, co musisz robić i dzięki temu stajesz się też spokojniejsza. So if you have samatha, you also have vipassana. If you have vipassana, you also have samatha. Always go together. Więc to działa w dwie strony. Samatha łączy się z vipassaną i na odwrót. So when you read in the suttas, you read the word of the Buddha has a word, which is one word, it's samatha vipassana. Czyli w suttach jest to połączone jako jedno słowo. It always goes together. It's bonded together one word. It's called like compound word. I don't think you have not sure if you have in Polish, but in German language you have this long word, compound word, yeah? Tak. Longer and longer. Czyli w niemieckim, ale w norweskim, in Norwegian you also have that. Norwegian also, but German is closer to Poland, so I'm using German as example, So, i w norweskim też jest, są te słowa złożone z różnych cząstek i one się tak łączą. He knows more about Norwegian than I do. I'm supposed to be Norwegian. He knows everything about Norway. I think in Guinness Book of Record they have the longest compound word is Swedish word, 96 letters. It's like really long. Czyli najdłuższym słowem jest podobno szwedzkie jakieś słowo. 96. Actually, Pali also has some very, very long ones. Not sure how long, but very long. Yeah. So samatha vipassana is one word. It's very interesting that it's found like this in the suttas. Tak. Czyli w suttach jest to po prostu połączone, nie rozdziela się. Makes sense? Yes. Makes sense? Okay, good. Yeah. Your English very good already. You understand everything. Jak ty rozumiesz współzależne powstawanie? Okay, so an easy question about dependent origination. How do you understand it? Okay, so the dependent origination, the way to understand it is to understand that it is a expansion of the second noble truth. Okay, czyli jest to rozwinięcie drugiej szlachetnej prawdy. So the second noble truth says that craving is the cause of suffering. Jest tam powiedziane, że lgnięcie jest jest przyczyną cierpienia. But not any kind of craving. Ale nie każde przywiązanie, lgnięcie. It's the specific craving that leads to rebirth that is suffering. Czyli tylko to, które jest związane z ponownym narodzeniem. So you have craving leads to rebirth, and because there is rebirth, there is suffering. Jest to właśnie taka sekwencja, lgnięcie, ponowne narodzenie i cierpienie. That's the basic idea of dependent origination. Then the Buddha says, well, actually there's another way of talking about this third noble truth. The other way is dependent origination. I third noble, yes? Second noble truth. Okay, czyli jest, może być też inne postrzeganie tej drugiej szlachetnej prawdy jako dependent origination. So that's wzajemne podstawienie. So that gives you the framework, and then you can fill in the gaps, because in dependent origination you have tanha, craving, upadana, tanha paccaya upadana, upadana paccaya bhava paccaya jati paccaya marana, paccaya jara marana, which is old age and death, and then evang etassa kevalasa dukkha kandassa upajjati or upada hoti. So this is, so in other words, from craving, from craving you have grasping, upadana. From grasping you have existence, bhava. From existence you have jati. So craving leads to jati, but it's expanded in between. And then that jati leads to old age and death. And in this way, the whole mass of suffering arises. Could we divide it into little segments? No, So basically, the whole idea is that if you look at
if you look at dependent origination, you will see the word tanha, craving, is there. Czyli patrząc na to współzależne powstawanie, jest tam tanha, czyli lgnięcie. Yeah, the word rebirth is there, bhava, jati is there. Jest tam również rebirth, czyli ponowne narodzenie. And then you have jara marana, which is old age and death, which is then the same as suffering here. Czyli jest tam również stary wiek i śmierć, czyli cierpienie. And then it just adds out, it pads out the formula, it adds in extra factors to explain in more detail how this process works. I tam jeszcze są dodawane inne szczegóły, żeby bardziej wyjaśnić ten proces. So the purpose of dependent origination is to show how suffering arises. Czyli po to jest to opisane, żeby powiedzieć, jak powstaje cierpienie. It arises because of craving, tanha. I powstaje przez to, że jest lgnięcie. But more fundamentally, it arises because of avidya, because of ignorance or delusion. Ale przede wszystkim chodzi tutaj o widzie, czyli o brak wiedzy, brak wglądu. And then in addition to that, it shows how this whole process happens, the whole rebirth process, how it happens without any self. No self is required. It's an empty process just going on here. Okej, czyli wymagany jest też ten wgląd braku jaźni. Emptiness. Something does that make sense? Yeah? Yeah? Okay, good. Dobre. That was the easy explanation, was it? That was a short one. Oh, sure. To było to łatwiejsze. Yeah. Sometimes we do a meditation retreat based on paticca samuppada, dependent origination. And if you want to explain in detail, you have to go over 9 days, 2 hours every day for 9 days, because it's a very involved process. Czyli żeby dobrze zrozumieć, warto pojechać na odosobnienie na 9 dni i po 2 godziny dziennie sobie o tym posłuchać. So this is short version here. Jeszcze jedno takie dziwne pytanie. One more question. Jak rozumiesz przejście w Nibbanę? Czym jest ten stan przejścia w Nibbanę? Okay, another easy question. How do you see the process of getting to Nibbana? What is Nibbana? How do you see this? Well, the process is the opposite of dependent origination. It's dependent cessation. That's the process. Okay, czyli to jest odwrotność tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Zależne zakończenie. Yeah. So when you have avidya, delusion is gone. Then because delusion is gone, no more craving here. Czyli jak już umysł nie jest nie ma tej iluzji w umyśle, nie ma więcej lgnięcia. Because there's no craving, no rebirth. Ze względu na brak lgnięcia nie ma ponownych narodzin. If you're not reborn, impossible to suffer. Jak się nie odradzasz, nie będziesz cierpiał. Because there's no suffering, the highest happiness. Nie ma cierpienia, jest najwyższe szczęście. Nibbana is the end of suffering, it's the highest happiness. Nibbanang paramang sukhang. I to jest właśnie Nibbana, najwyższe szczęście. That's the best way to think about Nibbana, highest happiness. Czyli najlepiej rozumieć Nibbanę jako najwyższe szczęście. Happy? Czyli to nie jest rozpuszczenie się. It's not like diluting. Diluting? This is the Buddha says Nibbanang paramang sukhang. This is found in the Dhammapada you find. So it's straight from the Buddha, the word of the Buddha. Czyli to, co było powiedziane, jest prosto z słów Buddy. Yeah. Because the end of suffering is also the highest happiness. Yeah. Ponieważ koniec cierpienia jest również najwyższym szczęściem. They're like a coin, two sides of the same coin. Czyli tak, to jest wzajemnie połączone. It's not diluting, it's just one way of thinking about it. Many ways of thinking about this is one way. Czyli jest to jeden ze sposobów patrzenia na to. I think with diluting it means something like you could dilute your suffering, and it's complete ending of suffering. It's not diluting the suffering. Diluting. Diluting. Is that what you diluting? Is that what you say? Yes, diluting. Diluting. Yeah, diluting. So it's not you dilute a suffering into less and less. I mean, sure it happens, but slowly in the path, but it's completely. Okay, I'll just clarify because maybe I misunderstood. I think he meant diluting. Like maybe melting, maybe that's a better word. I'm diluting the Dhamma. Co miałeś na myśli przez rozpuszczenie? Że po prostu znikasz. Okay. So just to clarify, the question was more about do you cease to be, like melting? Maybe that was a better word.
Like you cease to exist. You cease to exist. Like nibbana. Yeah, nibbana is Bhava Nirodha Nibbana. Nibbana is a cessation of existence. Jest to zakończenie egzystencji. Bhava Nirodha Nibbana. It's and again from the suttas. Bhava Nirodha Nibbana. Jest to sut. Te wszystkie słowa paryżskie. It's the process. There's nothing Dukkha. nothing there to begin with. Dukkha ends, so that's it. Yeah, same thing. You have to think about it as a process. Yeah, Jest to proces. dukkha comes to an end. Yeah. So, but honestly, there is nobody there to begin with. Tak naprawdę nie ma tam w tobie nikogo. It's the best way to think of it is just the end of suffering, because that is easy to understand, easy to relate to. But if you try to see it in other ways, it gets very tricky, because it needs a particular insight to be able to understand that. Yeah. Czyli najlepiej na razie jest patrzeć na to w ten sposób, bo może być to, patrząc na to bardziej skomplikowane, potrzebny jest pewien rodzaj wglądu. You think there's a self, and you think the self is ending. You're looking at the wrong way. Czyli jeżeli myślisz, że jest jaźń, to myślisz, że ona zanika. To jest zły sposób patrzenia na to. There's no self. Bo nie ma jaźni. It's just a process coming to an end. Jest to proces, który zanika. To może wyszło z 11. Która jest godzina? Dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnej części, czyli do Dany. Chyba, że ktoś jeszcze chciałby coś zapytać. Ale to może później. Dobrze. Po Danie już wydaje mi się lepiej. Okay. So we can move to Dāna because it's 11 o'clock. 11 o'clock? Yeah, sure. Yeah, it's not urgent from our point of view, but we can. Yeah, why not? Can never be wrong to eat. So. We can always come back to the questions afterwards, I guess. Yeah, it's up to Piotr, because he's the boss. Is he here, Piotr? Oh, he's here. Okay. Yeah. Are you here? Okay. Yeah. Czy będziemy mieć jeszcze czas podanie, żeby ewentualnie porozmawiać? A chcecie mieć czas? No my mamy. Pytanie, czy To znaczy, że później wracamy i mamy jeszcze jedno spotkanie. A do której chcieli zatrzymać nasze kadzamy? do której wy możecie być? Nie, no powiedz, do której chcieli zatrzymać. Yeah, there you go. Salut.